Wagi drogie. Co tam dla was? Co tam dla was? Co tam dla was? Jak tu zdecydować, co dla was? Jakoś trzeba decydować. Zdecydować, którą kartę wyjmiecie. Albo ja wyjmę. Dla was może być to po prostu wyjęcie karty. Jakbyście wyjmowali jakąś kartę, wyjmowali jakiś dokument, na początku nie byli pewni, co naprawdę macie wyjąć, co macie z tym zrobić, albo czego macie się złapać, ale ostatecznie podejmiecie te decyzje swobodniej niż wam się wydawało, że wam się uda ją podjąć. I potem będziecie się mogli przyjrzeć temu, co jest w rzeczywistości, temu, co jest na tych waszych kartach, na waszych papierkach, na waszych różnych jakichś różnych zapiskach, czy na różnych obrazkach. Ale na początku może być wam jakby trudno ująć to wszystko razem i obejrzeć to wszystko. Zwrócicie uwagę, że byliście może właśnie do tych kart, do tych papierków, które kiedyś was trzymały. Zwróćcie uwagę, że byliście w jakimś sensie może trochę za bardzo do nich przywiązani. Albo przywiązani do jakiejś szczególnej osoby, która chciała wam niby podać rękę, niby wam coś proponowała, ale tak naprawdę był to jakiś taki rodzaj pokusy, która mogła się w żaden sposób ostatecznie nie zrealizować tak, żebyście mieli poczucie jakiegoś spełnienia dzięki tej pokusie. Tak jakbyście najedli się całe lodów, które ktoś wam zaoferował i było tego powiedzmy całe wiadro, ale kończy się po prostu w taki sposób, że ciężko wam na żołądku, chce wam się spać i w ogóle macie wrażenie, że zaraz wam się skóra popsuje, nie wiadomo co się jeszcze wydarzy, utyjecie, etc., etc. Ktoś wam mógł coś proponować, ktoś wam mógł coś dawać, ale w tym momencie to wolelibyście się chyba trochę raczej od tego odciąć, a przynajmniej jakoś zdystansować. Bo to łapanie ręki mogło sprawiać, że czuliście się przywiązani w niewidoczny sposób i mogliście chować wręcz swoją głowę czy twarz i zamartwiać się czymś, czy nie chcieć na coś patrzeć, jakby coś was w niewidoczny sposób albo trudny do zobaczenia w pierwszej chwili, coś was wiązało. I możecie się uwolnić z tego rodzaju przywiązania, albo przynajmniej złapać dystans na tyle, żebyście widzieli ten obraz szerzej, a nie tylko byli jakby pod władzą kogoś czy czegoś, kto jednym ruchem ręki mógł wpłynąć na to, co wy mogliście zrobić, a co nie. To mógł być ktoś, czy mogło być coś, co wyglądało zachęcająco. Gdzieś była pewność siebie i swoboda i może pozorna otwartość. Ale tak naprawdę to mógł być pewien rodzaj prezentacji i nie było widać może, co jest w środku. Blisko tej sytuacji czy osoby jest ktoś, kto jest mądry i potrafi zarządzać
ale zarządzać sprawami materialnymi i posiada materię, posiada jakąś wartość, posiada coś konkretnego. Może po prostu posiadać pieniądze, czy może posiadać jakieś nieruchomości albo jakieś inne zasoby. Jest to ktoś, kto trzyma to, co posiada w sposób swobodny i usadowiony jest wygodnie w tej przestrzeni, w której może zarządzać swoją wartością czy wartościami. On może wskazywać także innym, co należy z tą wartością czy wartościami zrobić. Ma przy sobie kogoś, dla kogo ta wartość nie jest szczególnie ważna. Ważniejsza jest obecność tej osoby, która siedzi wygodnie. To nie jest jakiś super tron, chociaż mamy do czynienia z postacią, którą nazywamy królem pentakli. Ten ktoś mógłby siedzieć na miękkiej pufie, gdzieś wśród jakichś regałów z różnymi bibelotami czy książkami. Wystrój nie jest tu ważny, meble nie są tu ważne. Strój tego króla nie jest ważny. Zobaczcie, on tu nosi zwykłe dżinsy i sweter. Nie jest ważna fryzura, ani to, czy broda jest dokładnie ogolona i przycięta, czy nie. Ten ktoś jest w stanie cieszyć się wartościami, które trzyma, w towarzystwie kogoś, dla kogo ta wartość nie jest taka istotna. Płeć tej osoby czy postaci, która jest blisko, nie ma takiego znaczenia, a przynajmniej nie jest to elementem kluczowym. Sądzę, że w waszych życiach mogą być to różne osoby, czy mogą być to również zwierzęta. Ktoś, kto jest po prostu przy was, bo postanowił przy was przycupnąć i chce być. Wie, że wy go czasem pogłaszczecie, czy dacie mu jeść i pójdziecie z nim gdzieś. I niewiele więcej jest potrzebne. Niewiele więcej jest potrzebne, by być razem, mimo że ten król pentakli tak naprawdę jego materią jest sama materia właśnie. Także może to nie jest ktoś, kogo nazwalibyśmy najlepszym partnerem świata, czy najlepszym przyjacielem świata, ale ktoś przy nim jest. Niezależnie od tego, jak wygląda i czy trzyma tę wartość, czy nie. I to wydaje mi się w tym momencie bardziej kluczowe niż to, że ktoś tę wartość trzyma. Pomimo że określamy kogoś w taki, a nie inny sposób, to w tym momencie to określenie, nie zawsze to określenie jest najważniejsze dla tej osoby. Ktoś jest kimś albo kimś innym, ktoś jest taki, ktoś jest siaki, ktoś... Tutaj ktoś nazywa się król pentakli, ale to nie jest ważne, że nazywa się król pentakli i zna się na pentaklach. Tu jest ważne to, że ten król pentakli z kimś tutaj sobie siedzi i może obracać się swoją wartością, swoją materią z miejsca, z którym jest z kimś. I to jest ktoś, kto uśmiecha się, ktoś, kto śmieje się, ale serdecznie. Mimo że ma przed sobą kogoś, kto zatopił się w różnych swoich obawach. I ten ktoś albo
wyjdzie z tych różnych swoich myśli, albo sprawi, że jeszcze więcej tych kruków będzie mu tam gdzieś latało i zbliżało się i spróbuje, i będzie jakby kogoś dopadły ptaki Hitchcocka wręcz. Jakby cały czas ktoś miał poczucie, że zaraz go zaatakują te wszystkie ptaki, zaraz go zaatakują te wszystkie informacje, zaraz ktoś go podziobie, czy jakby dziobało kogoś, albo prawie kogoś coś dziobało, albo jakby kogoś coś podziobało i teraz czeka na to, aż przestanie. Jest szansa na to, żeby wyjść z sytuacji, w której nie chcemy się pokazać i zasłaniamy swoją twarz rękoma, bo te ręce mogą przykrywać to, kim byliśmy, kim jesteśmy, a przynajmniej na kogo wyglądamy. Ktoś tu wyglądał na kogoś, kto się zamartwia. Ale moje pytanie jest takie: czy jakbyśmy odsłonili tę twarz, to zobaczylibyśmy to samo? Czy zobaczylibyśmy to, czego się spodziewamy? Sądzę, że tu rzeczywistość jest trochę inna, niż się wydaje na początkowym spojrzeniu. Że przy wielu osobach, które mają też skłonność do dziobania innych, takiego może to mógł być hejt. Ta osoba prezentowała się jako ktoś, kto się zamartwia, ale tak naprawdę zasłaniała swoją twarz, nie pokazywała samej siebie czy samego siebie w całości, bo ta twarz mogłaby pokazać prawdę i ta prawda zostawała przykryta za pomocą dłoni. Ktoś własnymi ruchami decydował się tę twarz ukryć. No niejednoznaczne tutaj są te sprawy u was, niejednoznaczne. Ale ważne. Bądźcie ostrożni, gdy widzicie coś, co wydaje się być jednoznaczne. Bo jeżeli spojrzycie na to drugi raz i trochę uważniej, możecie się zorientować, że początkowo czegoś nie dostrzegliście, albo ważniejsze jest coś, co nie jest takie oczywiste na pierwszy rzut oka. Rada dla was jeszcze. No właśnie, Księżyc. Ścieżka jest kręta. Ścieżka jest niejednoznaczna, musicie na nią wejść. Są na niej różne potencjalne zagrożenia. Ścieżka ta jest długa, ale trzeba iść, nawet jeżeli wszystkiego wyraźnie nie widać. I to, co widać, to są wzmożone emocje, to są takie duże emocje. Ale nawet jeżeli czujecie, że jesteście delikatni i to, co was spotka po drodze, może być groźne, no to warto by było jednak iść. Takie jest zalecenie. Idźcie swoją ścieżką, nawet jeżeli to nie jest prosta ścieżka. Na co możecie czekać w sierpniu? Możecie czekać na to, żeby po prostu wstać i zabłysnąć. Żeby odzyskać jakiś rodzaj blasku. Czego się nie spodziewacie? Nie spodziewacie się, że
zobaczycie złodzieja. I to jest mocne, ale czuję, że o to tu chodzi. Tego się nie spodziewacie. A czego się nie spodziewacie, a was pozytywnie zaskoczy. Nie spodziewacie się, że wasze serce może zostać uleczone i że nikt nie będzie już w nie celował i w nie uderzał. Nikt nie będzie chciał uderzyć w popękane serce, a nawet jeżeli ktoś by próbował, to nie jest w stanie zranić waszego serca. Jeżeli coś wasze serce zraniło, to ono może zacząć się zrastać. Może się coś zrastać. Jeżeli byście mieli problem z waszym sercem, no to dosłownie, no to możecie się spodziewać, że coś tam może być lepiej niż podejrzewaliście. Ale i tak radzimy zachować ostrożność wszelaką. Moje drogie wagi, ja czuję, że to jest na was wszystko. W sierpniu to jest najważniejsze. Także na razie tyle. A teraz czas na skorpiony.